A nie widzę żadnego klipu. Musi mi pan dać znać, bo ja nie widzę żadnego. Mówią, że dobre kino broni się samo, ale bez was byłoby to trudne. Dziękuję, że oglądacie ten film z legalnego źródła. Maja Ostaszewska. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Łukasz Maciejewski. To jest druga konferencja prasowa podczas tegorocznego 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Śniegu już nigdy nie będzie w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Proszę Państwa, zanim rozpoczniemy to spotkanie, zacznę rozmawiać z gośćmi. Kilka słów wprowadzenia. To są te pierwsze dni, kiedy musimy się przyzwyczaić też do zupełnie innej, odmiennej formy rozmowy z gośćmi. Ta dzisiejsza konferencja jest transmitowana na Facebooku i YouTubie festiwalowym. Dziennikarze, którzy chcieliby się włączyć, do czego zachęcamy, otrzymali z biura prasowego linki do Zooma i tam możecie Państwo również zadawać pytania. Też otrzymujemy pytania, czy te materiały będzie można odtwarzać po zakończeniu spotkania, konferencji. Owszem, tak, one będą w naszych social mediach do dyspozycji. No i teraz czas już rozpocząć, tak jak mówię, w tym dziwnym, smutnym, jeśli chodzi o ubytek towarzyski na pewno festiwalu, ale za to atrakcyjnym filmowo, rozmowę z twórcami filmu tytułem wprowadzenia. Zanim przedstawię gości, dodam, że miał swoją światową premierę na festiwalu, który nie był online, tak się udało szczęśliwie w Wenecji. Jest polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. No a twórcy tego filmu, każdy z osobna niemalże, to są wielokrotni laureaci i uczestnicy festiwalu w Gdyni. Wspomnę tylko, że duet Szumowska i Englert są Złote Lwy za Budy Ciało, to są Srebrne Lwy za Wimie, to jest też nagroda za reżyserię dla Małgorzaty Szumowskiej za 33 sceny z życia. I być może zobaczymy, projekcje się dopiero zaczynają albo się nie zaczynają, bo nie ma tych projekcji. No, różne się sytuacje pojawiają w tym roku w Gdyni. Niemniej bardzo się cieszę, że ten film znalazł się w konkursie. Przedstawiam gości spotkania. Zacznijmy w kolejności, jak Was widzę. Mariusz Włodarski, Lawa Films, producent. Dzień dobry. Państwu, dobry wieczór. Michał Englert i Małgorzata Szumowska w jednym okienku. Jagna Janicka, scenografka. Dobry wieczór. Maja Ostaszewska Dobry wieczór. i Agnieszka Wasiak, Lawa Films, również producentka. Dobry wieczór. No właśnie, wspomniałem o tej premierze międzynarodowej i też o tym, że film, no jest to wszystko bardziej pewnie skomplikowane niż gdyby premiera odbyła się w Wenecji 2019 czy 2018, ale się nie odbyła. Odbyła się w Wenecji 2020 i jest polskim kandydatem do Oscara w 2020, więc chciałbym, zanim zaczniemy opowiadać o filmie, chciałbym zapytać, jak wyglądają Wasze kontakty zagraniczne, promowanie tego filmu? To pytanie i do Gośki, i do producentów, bo też trochę uprzedzam fakt, że może Państwo się zmartwicie, że Małgosia z Michałem i Jagna będą musieli trochę wcześniej skończyć tę konferencję, a to ma właśnie związek z ważnymi rozmowami na Zoomie z Amerykanami. Oddaję Wam głos. Może zacznę. No, na pewno jest to szalenie nietypowa sytuacja i na pewno jest to taka sytuacja, która, no powiem szczerze, nie sprzyja do końca filmowi, tak? I to jest sytuacja trudna. I jesteśmy w jakimś sensie, no, wrzuceni na głęboką wodę. Nie mamy żadnego wpływu
na to, jak ten film jest promowany, właśnie przez to, że tej promocji praktycznie rzecz biorąc nie ma w takim kształcie, w jakim jest normalnie, czyli gdzie możesz jednak pojawić się, zachęcić swoim sposobem bycia, tym jak opowiadasz o filmie, złapać jakiś kontakt z tymi ludźmi, więc nie ma fizycznej promocji oscarowej w tym roku. Ta Wenecja też, chociaż była wspaniała i niesamowite było to, że mogliśmy stanąć na tym czerwonym dywanie i że odbyła się ta projekcja w kinie, to jednak w tym kinie było połowę mniej osób i myślę, że też odbiór filmu jest inny przez pandemię, przez to ograniczenie publiczności. Jakby to wyzwanie jest po prostu trudniej dotrzeć do widza, odnoszę takie wrażenie. A teraz jakby ta promocja oscarowa przez to okienko Zooma wydaje się czasem wręcz taka absurdalna, jak z jakiejś takiej, wiesz, komedii po prostu Monty Pythona, nie? Że ty się ubierasz, nie wiem co, malujesz do pasa i siadasz, wiesz, Michał stawia jakieś światło i ty masz nagle coś, rozumiesz, tam z siebie wykrzesać. No powiem wam szczerze, jest to bardzo trudne. Także ten wynik tych Oscarów w tym roku, myślę, będzie inny niż za każdym razem, dlatego że tym razem nie mają ekipy, nie mają twórcy żadnego wpływu na to, jak to się potoczy. I trudno jest cokolwiek przewidzieć. No i też przede wszystkim nie mają wpływu na to, w jakich warunkach i gdzie te filmy są oglądane. I to jest chyba większą tragedią, bo tak jak filmy rzeczywiście potrafią bronić się same, ale najlepiej się jednak je ogląda w sali kinowej, no a już na to kompletnie nie mamy żadnych szans. Nie mamy żadnych szans na to, więc film, który właściwie jest taką trochę medytacją, jest trochę hipnozą, jest enigmatyczny, który właściwie jest filmem stworzonym do tego, żeby oglądać go w kinie, trafił nam na najprawdopodobniej ekran laptopa, tak? No to także no tyle. Nie jest to łatwa sprawa, ale cieszymy się i rzeczywiście odbywamy dzielnie te Zoomy, które odbywają się często właśnie wieczorami, zabierając nasze wieczory, bo to jest ta różnica czasu. Normalnie pewnie byśmy tam teraz byli i musieli chodzić z jednej kolacji na drugą i promować ten film. W sumie czasem się śmiejemy, że nie wiadomo co gorsze, no bo może lepiej tak po prostu przez ten komputer niż tam wypróć z siebie wszystko, nie? Mhm. A powiedzcie, kiedy będą mieli widzowie w Polsce szansę zobaczyć? Czy czekacie, aż się sytuacja uspokoi i nie wiem, czy jest już jakaś data zaplanowana konkretna, czy to cały czas jest takie zawieszenie, że bo od tego chciałbym, będziemy rozmawiali o filmie szczegółowo, no ale to dla kolosalnej większości, 99% to jest ciągle opowieść o filmie, którego nie zobaczyli, nie widzieli jeszcze. Może Mariusz. Tutaj wspólnie z dystrybutorem my tak naprawdę jesteśmy w takich blokach startowych. Naszym dystrybutorem i koproducentem jest Kino Świat i on planuje wprowadzić w ogóle, jak tylko w ogóle kina ruszą film. Pracujemy aktualnie nad plakatem, nad trailerem, więc tak naprawdę jesteśmy troszeczkę skazani na decyzję rządu, na decyzje trochę niezależne od nas, kiedy będziemy mogli to zrobić. Natomiast naszym celem jest jakby wejście na ekrany gdzieś na przełomie stycznia, lutego i mam nadzieję, że to jest moment, w którym kina już będą w ogóle tak naprawdę, znaczy powrócą do w ogóle jakby możliwości oglądania filmów w ten sposób. No może będzie szczepionka, tak? I jakby to się wszystko zacznie gdzieś normować. Ale tak samo nasz dystrybutor angielski Picture House, który ma sieć własnych kin w Anglii, no musiał przełożyć premierę naszego filmu po prostu, ze względu na to, że sieć i również kin Picture House jest zamknięta, jest lockdown, więc trudno jest nawet przewidzieć, kiedy nasz film pojawi się na 100% w kinach. To myślę, że to jest też dobry moment, żeby powiedzieć, uzupełniając wypowiedź Mariusza, że też macie świetnego koproducenta, Match Factory, prawda? To są bardzo ważne tytuły, Tony Erdmann, Foxtrot, więc myślę, że to zaopiekowanie się
tytułem będzie również międzynarodowo dosyć intensywniejsze niż w przypadku innych tytułów. Druga dobra wiadomość jest taka, że Weronika Rosati za chwilę do nas dołączy. A moje pytanie kolejne łączy się z samą gatunkową oprawą tego filmu, czy z pomysłem na ten film i w ogóle wydaje mi się tutaj szerzej, znowu chciałbym wykorzystać twórców, skoro wcześniej będziecie musieli wyjść, czyli myślę, że jeden z kluczy do sukcesów międzynarodowych tandemu Szumowska-Englert oraz waszych cudownych współpracowników, których mamy tak niesamowitą reprezentację dzisiaj, ciekawą reprezentację, to jest to, że no, uniwersalizujecie pewne tematy, nawet jeżeli one są osadzone w naszej rzeczywistości. Także w tym filmie wybrzmiał dla mnie bardzo mocno brak takiej klasyfikacji gatunkowej. To znaczy ten film można nazwać tragedią, można nazwać tragikomedią, bo myślę, że ten element tragikomiczny, że smutne życie jest również śmieszne i dopiero zestawienie tych paru elementów czy kilku gatunków daje wrażenie czegoś właśnie waszego, ciekawego, głębokiego. No, ja myślę, że to pewnie też trochę z jakiejś, to wszystko jest pewnie powiązane i też z naszą życiową przekorą, ale chyba też z takim podejściem już też filmowym, że sami dla siebie szukamy jakichś trochę takich nowych rozwiązań, nowego języka, czegoś, co by nas samych, że tak powiem, gdzieś uruchamiało w nowe rejony. No najgorsze byłoby to, gdybyśmy już na tym etapie zaczynających się właściwie filmowców, bo tak sobie myślimy, Tak. już wchodzili w te buty, które dobrze znamy. Więc myślę, że jakieś szukanie takiej formy, która może nie jest łatwo klasyfikowalna w gatunku, to jest chyba coś, co nas bardzo interesuje. No. Coś stworzyć nowego, coś świeżego, mimo że to się przecież odnosi i do klasyki, i do pewnie na pewno znaleźć można jakieś cechy naszych poprzednich filmów. Tak, myślę, że coś jest na pewno z klimatu Body Ciało, ale też jest to, co Michał powiedział, że myśmy bardzo chcieli spróbować czegoś nowego i nawet z pełną świadomością, że ryzykujemy, tak? Że to może nie wyjść, że to nie jest typowa narracja, że to jest enigmatyczne, że to się komuś może wydać nudne albo pretensjonalne, łączenie światów, wejście do jakiegoś pokoju snu. Postanowiliśmy zaryzykować. Myślę, że to jest taką chyba najlepszą naszą cechą wspólną, że my się nie boimy, my jesteśmy odważni i tak jak Michał powiedział, lubimy ryzyko, ale też lubimy to poczucie właśnie, że cały czas nam się wydaje, że my jesteśmy na początku tej drogi, bo tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, że życie filmowca no to się często gwałtownie rozwija po 50 roku życia i te najlepsze filmy powstają w tym okresie, można powiedzieć, takiego wieku średniego, w który żeśmy wkroczyli. Więc tak, więc myślę, że to jest kurczę fajne w tym, że jest próba. Poza tym często mi się wydaje, że nawet gdybyśmy mieli opowiedzieć jakąś historię bardzo zwyczajnie i tak, żeby ona chwytała za serce i żeby była odpowiedziana od A do Z z tymi wszystkimi swoimi przewrotami w danym momencie, prostą historię, ja myślę, że my byśmy potrafili to na pewno zrobić, ale zawsze jakoś tak jest, że chcemy czegoś więcej i chcemy czegoś spróbować i nie chcemy tej takiej jakby gotowej recepty, można powiedzieć. Podoba nam się szukanie, podoba nam się, że jesteśmy w drodze. Też jako widzowie lubimy też chyba takie filmy. Bardzo lubimy takie filmy. Oglądać tak. I to nie tylko filmy i w ogóle na różnych polach szeroko rozumianej sztuki. No też działają na nas różne rzeczy, które może niekoniecznie od razu potrafimy nazwać i zanalizować, dlaczego te składowe robią takie, a nie inne wrażenie. I ten dosyć intuicyjny i taki szczery odbiór jako widzów też chyba nam gdzieś przyświeca też w momencie, kiedy sami robimy filmy. Też mamy takie podejście. Mhm.
A czy to, o czym mówimy, właśnie te niejednoznaczności, mówiąc umownie, bo myślę, że to nawet tak sformułowane pytanie wymyka się jednoznacznością pytającego, ono dotyczy również nie tylko emocji bohaterów, nie tylko dotyczy przekazu, nie tylko dotyczy storytellingu, opowieści, ale tego, zwłaszcza w tym filmie, myślę, jak to jest skondensowane formalnie. I to jest pytanie zarówno do Michała przede wszystkim, jak i do Jagny Janickiej, która jest prawie że nowa w waszym teamie, wybitna nasza scenografka, kostiumografka, bo tylko krótki metraż Nightwalk zrobiłyście, zdaje się, jak dotąd, no teraz film duży. Czyli tu są bardzo ciekawy pomysł kolorystyczny, wizualny, dlatego no rzeczywiście absolutnie rozumiem was, że tęsknicie za tym, żeby widzowie jednak docenili tę waszą pracę na dużym ekranie w kinie, bo tu jest silnie odznaczone i jeśli chodzi o wnętrza, o scenografię, jak i o pracę operatora, świat bohaterów zamkniętych znowu pewnym wytrychem się posłużę w bieli, jak i wizja na przykład ciemnego lasu. Chciałbym o tym pomyśleć, żebyście chwilę porozmawiali, żebyśmy porozmawiali. To Jagna coś powie, czy co? Powiem, ale może ty pierwszy. To ja tak tytułem krótkiego wstępu, rzeczywiście tak jak Łukaszu zauważyłeś, no, mieliśmy tutaj takie zadanie do zrobienia, żeby jeśli chodzi właśnie o tą stronę, powiedziałbym, scenograficzną, że dzięki niej opowiedzieć trochę coś w podświadomości widza o tych bohaterach, bo film przecież oczywiście ma swojego głównego bohatera, którym jest nasz Żenia, ale równocześnie mamy tych kilku pierwszoplanowych jego klientów, nieładnie może mówiąc, o których chcieliśmy opowiedzieć również poprzez to miejsca, w których oni żyją, jakie mają nawyki, co jadają, jak sypiają, mówiąc krótko. I do tego właśnie była nieoceniona nasza współpraca z Jagną, która znalazła to istniejące, zadziwiające, bo wszyscy dziennikarze z pracy zagranicznej pytają się nas o to, czy to miejsce istnieje naprawdę. To miejsce istnieje naprawdę. Znalazła je Jagna, o czym pewnie sama powie. I właściwie trudność chyba jaka była jest taka, że teoretycznie w tych miejscach, w tym osiedlu, gdzie wszystkie domy i wszystko wygląda tak samo, no jednak staraliśmy się zniuansować to w taki sposób, żebyśmy mogli powiedzieć o różnorodności tych naszych bohaterów, którzy mają cechy wspólne, no ale jednak każdy z nich jest jednak trochę inny i tu oddam głos może Jagnie. No, Łukaszu, powiedziałeś, że jestem jakby nowa w tym tandemie i to prawda, mimo tego, że z Michałem pracowałam wcześniej, bo robiliśmy razem Ślepnąc od świateł, ale myślę, że bardzo dużo nas łączy, bo to, co powiedziała Małgosia i Michał, że lubią być w drodze, że szukają, że nie boją się ryzyka, jest dla mnie dokładnie tak samo ważne i to był również powód, dla którego bez mrugnięcia okiem weszłam jakby w ten projekt. I co było zaskakujące na początku, że dostałam scenariusz, który był trochę inny niż film, który zobaczyliśmy, ale była pewna rzecz, która się spełniła w 100%. No, znaczy scenariusz opisywał dokładnie przedmioty należące do naszych bohaterów, ich mieszkania, to znaczy nie to, że był obraz tego mieszkania, ale co tam jest ważne, to znaczy, że ten bohater, patrząc oczami Żeni, opowiadamy o bohaterze poprzez jego wnętrze. I to było w scenariuszu i to zrobiliśmy, co jest bardzo rzadkie, bo nigdy na to nie ma czasu, żeby opowiadać obrazem i zostało to w filmie, no więc właściwie podwójny mój sukces, że nikt potem tego nie wyciął. Także to naprawdę jest bardzo, bardzo fajne, dlatego bardzo lubię ten film, że udało się tam opowiedzieć tym językiem, który jest mi szalenie bliski, również tym językiem obrazu. I być może dlatego jest to również istotne w samym filmie, to znaczy zwraca to uwagę, że raz, że się bardzo dobrze rozumieliśmy, a dwa, wiedzieliśmy, jaki chcieliśmy osiągnąć efekt
ale nie baliśmy się szukać. O, tak bym to powiedziała. Co nie zawsze jest łatwe, ale wydaje mi się, że to jest ta najlepsza droga, którą można pójść, robiąc trochę inne filmy niż normalnie. Bardzo, bardzo dziękuję. Na pewno jeszcze może do tego wizualu śniegu już nigdy nie będzie wrócimy, natomiast na pewno nie jest nową osobą w teamie Maja Ostaszewska, właściwie wręcz przeciwnie, można powiedzieć. Zaczęło się od solidarności. Starą osobą w teamie. Doświadczoną. Solidarności w imię, Body Ciało oczywiście, no i teraz czwarty film, który nakręciłaś z duetem Małgorzata Szumowska, Michał Englert. Jagna właśnie powiedziała, zwróciła uwagę na to, że i to też jest świadectwo owej odwagi czy ryzykanstwa, o których mówili Michał i Małgorzata, że no, ten scenariusz jest punktem wyjścia, prawda? Że dużo wydarza się na planie w związku z reakcjami łączącymi się z chwilą, z nastrojem, z dyspozycyjnością aktorów. No to jest z jednej strony wspaniałe, a z drugiej bardzo trudne i wymagające. Więc chciałam zapytać ciebie, jak z twojej perspektywy, z perspektywy bohaterki, którą grasz, to się układało i jak odbierasz tę współpracę? No, prawdą jest, że po tylu latach i przy tak bliskiej relacji, no ja mam też pełne zaufanie do tego duetu i takie poczucie, że wybieram się w wspólną podróż, pełną ryzyka, ale dzięki temu fascynującą. Zawsze ta baza, scenariusz, który dostajemy. W tym filmie chyba rzeczywiście, tak mi się wydaje, ta przestrzeń na proces, zmiany, rozwój tego, co było jakby w zalążku myśli, był taki jakby najodważniejszy, ale ten kierunek, takie przynajmniej zadanie sobie wspólnego pytania o to, czego szukamy, było już w scenariuszu. I naprawdę no to również dla aktorki, powiedziałabym, Małgorzata i Michał mówią, że w pewnym sensie traktują siebie mimo ogromnego doświadczenia jako osoby na początku drogi, ale mnie się wydaje, że też receptą dla osób, które pracują lata w swoim zawodzie i tak jest i z nimi i ze mną, jest właśnie też to, żeby się nie zatrzymywać, żeby się wybijać z takiej strefy komfortu, która sprawia, że przestajemy się rozwijać. I ten rodzaj ryzyka, przygody, którą sobie wspólnie zadajemy, jest również fascynujący dla mnie, aktorki. To jest za każdym razem ogromne wyzwanie, ale jest to szalenie interesujące, co się wydarzy. A no, mamy do siebie pełne zaufanie, decydujemy się wspólnie na tę podróż. Naprawdę niewielu artystów tak pracuje i to jest wyjątkowe. To znaczy, że Małgośka i Michał pozwalają sobie na to, żeby w trakcie tworzenia no właśnie, rozwijać pewne myśli i to jest taka otwartość, powiedziałabym, na Twittera, nie trzymanie się sztywno litery, tylko podążanie za tym, co się wykluło. Ale to nie jest tak, że to jest coś, że zupełnie niczego się nie spodziewaliśmy i mamy oto cały improwizowany film. Nie, nic z tych rzeczy. Ta baza, ta myśl, pewna wrażliwość, to, o czym chcemy opowiadać, jest jakby od początku zapisane. A czy właśnie jako akompaniator tego długiego, wieloletniego, kilkunastoletniego już procesu, począwszy od Solidarności, zauważasz, no bo to, że raczej nie głupiejemy, tylko mądrzejemy, przynajmniej tak powinno być i chyba tak jest w sytuacji tego duetu. Mamy nadzieję. Tak, to no, zmieniamy się, zmieniacie się, świat się zmienia. Czy ty widzisz jakieś duże zmiany w pracy? No bo jesteś rzeczywiście, no tak jak mówię, akompaniatorką już długiego, wieloletniego procesu. Nie w każdym filmie, ale jednak no, często się pojawiasz.
No, na pewno tak jest, że zwiększa się świadomość, taka powiedziałabym, Małgorzata z Michałem też są takim fenomenalnym tandemem, który się idealnie dogaduje i który się idealnie uzupełnia. To dla nas aktorów też jest bardzo cenne, bo jakby mamy bodźce od nich, wszelkie możliwe i takie jakby szalenie inspirujące. To jest jeszcze szybsza umiejętność podejmowania decyzji. Czasem jest tak, że oni niemal jednocześnie coś tam sobie myślą albo dochodzą do podobnych wniosków. Czasem się spinają, ale też jest to powiedziałabym szalenie takie twórcze. Mnie też się za każdym razem, mimo że wszyscy coś tam ryzykujemy i to są zawsze bardzo trudne wyzwania, bo nie ukrywam też dla mnie aktorki to, od czego zaczęliście, to znaczy to, że to nie są filmy, które bardzo łatwo jest zaklasyfikować przypisać do takiego lub innego gatunku. To też dotyczy aktorstwa i budowania roli. I to jest naprawdę fascynujące, bo to jest szalenie wymagające. Te moje bohaterki, tak było też w poprzednich filmach, tak jest też tu, cały czas balansują na granicy tego, co jest tragiczne, samotne, bardzo serio i takiej cienkiej, na bardzo delikatnej granicy jakby wyciągania wszystkiego, co jest zabawne. W tym filmie moim zdaniem nasi autorzy opowiadają o tych bohaterach z niezwykłą czułością, tak naprawdę o każdym z nich. I to jest piękne. Z radością się w to zapuściłam. Więc nasza komunikacja też jest szybsza. Bardzo dobrze się rozumiemy, jesteśmy gotowi na to ryzyko. Też dajemy sobie prawo na błąd i poszukujemy razem. Także bardzo jest to fascynujący duet i tak naprawdę za każdym razem dla mnie i dla innych aktorów to jest gwarancja jakiejś przygody, podróży w nieznane, a nie odcinanie kuponów od czegoś, co znamy, w czym już byliśmy wielokrotnie. Wiesz co, ja się bardzo cieszę, że powiedziałeś na początku, że tą wypowiedź będzie można tą konferencję obejrzeć, bo ja nawet sobie ją chyba nagram i w takich krytycznych momentach, kiedy się znowu będziemy kłócić na tym planie tak pewnie, że ja nie wiem, co ja mam robić, a ja to rób tamto, ja będę to puszczał. To jest fascynujący duet, który wiesz, paniu. To wszystko będziemy sobie to odtwarzać, nie? Oczywiście, to proszę, wywołałeś Wilka, za co oczywiście bywają nieznośni, ale to jest oczywiste. Jak jesteś nieznośna? Bez konfliktu, bez emocji. Jakiego konfliktu? Bez emocji. Nie ma płodne kino, to jest tragedia. Wszystko jest jasne i jest nudno po prostu. Oczywiście. Chciałam powitać Weronikę Rosati, zdaje się, że widzę. Witamy. Tak, jestem. Hej! Ty jesteś, Weroniko, właśnie w Stanach Zjednoczonych, prawda? No tak. To co? tak. LA, Tak. tak, jestem w LA. Nadal jestem w LA. Dobrze. To jesteś bliżej tych Oscarów niż my tutaj w Polsce. Ale mamy też pytanie od dziennikarki pani Ewelina Wittenberg. Zapraszamy do zadania pytania. Dobry wieczór. Ja mam 2 pytania. Jedno jest kierowane do pani Małgosi, a także do pana Michała i chciałabym tutaj zacząć od absolutnych podstaw, czyli zapytać państwa o tytuł. Kto wpadł na taką, a nie inną nazwę tego filmu? Dlaczego ona jest taka wieloznaczna, nostalgiczna? Co oznacza dla państwa konkretnie? I druga kwestia jest bardziej techniczna, bo miałam już okazję obejrzeć film i jestem bardzo ciekawa, czy poszczególni bohaterowie byli nagrywani w jednym domu, na tym osiedlu, które państwo znaleźli i ta przestrzeń była aranżowana na potrzeby poszczególnych postaci, czy jednak to były w każdym przypadku inne domy, inne budynki dla każdego bohatera? Dziękuję. Dziękujemy. Zatem odpowiedź na pierwsze pytanie. Na pomysł tego tytułu wpadliśmy w sumie z Michałem prawie że równocześnie, podczas już kręcenia, w momencie, gdy ta mała dziewczynka mówiła swoją kwestię, śniegu już nigdy nie będzie. Stwierdziliśmy, że to może byłby fajny tytuł. Ale potem jakoś byliśmy zajęci innymi sprawami i przy dyskusji na temat tytułu
nasz angielski taki agent prasowy filmu, który zajmował się filmem już od poziomu scenariusza, wyszedł z tym samym tytułem. Mówi, a może byśmy nazwali film Śniegu już nigdy nie będzie. I wtedy to było takie dość ciekawy zbieg okoliczności. I myśmy od razu właściwie za tym poszli i wszystkim to się podobało. Czyli jakby wpadły na to dwie osoby, można powiedzieć, my niezależnie i on niezależnie. Rzeczywiście tego śniegu jest coraz mniej. I ta kwestia tego klimatu, jakby to banalnie nie brzmiało, leży nam na sercach. I to, że te dzieci nasze mniej tego śniegu widzą i będą widzieć niż my pamiętaliśmy w dzieciństwie, jest jakieś smutne, nostalgiczne i gdzieś ważne. A jeżeli chodzi o kręcenie, to tak, każde mieszkanie było inne. Tak. Mam nadzieję, że właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, o tym jednak dosyć misternej i zniuansowanej pracy Jagny, no jednak da się dostrzec, że jednak każdy z tych domów ma jednak inny widok i trochę inny układ, mimo że podobieństwa są. Bardzo dziękuję. Wracam wobec tego, czekając na kolejne pytania dziennikarzy, do tematu aktorów i aktorstwa, no bo postaci, której nie możemy pominąć, jest Alec Udgow, który gra Żenię. Ci, którzy nie widzieli filmu, główna rola odwiedzającego, trochę uzdrowiciela, trochę postaci nie z tego świata, hipnotyzera może. No, myślę, że kto zobaczy film, ten sam sobie odpowie, kim jest Żenia w tym filmie. A chciałam zapytać, skąd Alec, znany przede wszystkim, ale nie tylko z serialu Stranger Things. Czytałem i chciałbym to zweryfikować, że to jest trochę zasługa Maćka, czyli syna Małgorzaty i Jacka Drosio. Mhm. Też występuje w filmie Śniegu już nigdy nie będzie. Występuje, to prawda, tak. Ale wystąpił też w tej noweli W domu, którą zrobiłaś dla HBO. Zrobiliście dla HBO, także aktor już. Ja go znam od dziecka. Myśmy go tak jakoś zwerbowali. Nie miał wyjścia. Natomiast jeżeli chodzi o to rzeczywiście ja powiedziałam, że szukam aktora mówiącego po rosyjsku. Myśmy w sumie nikogo nie znaleźli pracującego z Michałem i Maciek mówi, to zobacz sobie Stranger Things, tylko doczekaj do tego odcinka, gdzie powiedział Aleksiej. No i ja musiałam oglądać to Stranger Things, no tak bardzo nie cierpiałam, nawet mi się podobało. I doczekałam do Aleksji i już po 5 minutach wiedziałam, że to jest nasz aktor. Pamiętam tylko, że oczywiście ja uznałam, że on musi zagrać w moim filmie, natomiast on zgoła tak nie uznał i odmówił. Więc go opieprzyłam na FaceTime'ie i już wtedy się zgodził. Tak mówiąc serio, to rzeczywiście była pewna trudność w przekonaniu go, gdyż on jest aktorem grającym w samych komercyjnych produkcjach amerykańskich i nigdy nie gra głównych ról, więc jakby był w ogóle przerażony całą koncepcją, że on ma grać główną rolę w artystycznym filmie z Europy Wschodniej, choć sam pochodzi z Europy Wschodniej. Gdzieś mu się to w głowie nie mieściło, ale udało się go przekonać i chwała Bogu, no bo właściwie gdyby nie on, to filmu by nie było. On bardzo ten film gdzieś niesie na swoich barkach, chociaż lekko mu nie było. Nie małych barkach. A gdzieś mówił w wywiadzie, że też zgodził się trochę dlatego, no oczywiście to jest dobrze brzmi, że twój głos, Gośka, przypominał mu głos jego mamy, nie wiem, czy to czytałaś. Tak, potem opowiadał o tym jakimś podobieństwie, że takie silne kobiety i że głos mamy i coś jakieś przerażające. No dobrze, to ja zapytam teraz z drugiej strony Weronikę, Maję, jak się pracowało, no bo to najbliższa to jest właśnie relacja wasza z Alekiem. Mhm. Może Weronika. Maja, chcesz zacząć? Nie, no i proszę bardzo. Okej, to znaczy rzeczywiście chyba taką główną postacią, z którą ja mam większość scen, to jest postać Aleka. Nam się chyba fajnie pracowało, dlatego że też mamy trochę podobny tak zwany background życiowy, to znaczy urodziliśmy się w jednym kraju, mieszkamy w różnych krajach, trochę jesteśmy takimi
cyganami, którzy zmieniają miejsce zamieszkania, więc dogadaliśmy się bardzo fajnie i Alek ma według mnie bardzo fajny sposób pracy. Bardzo w taki sposób podchodzi serio do roli i do każdego zdania, które gra i tak naprawdę analizuje każdą scenę. Jest poza wszystkim też bardzo miłym człowiekiem, co zawsze też pomaga na planie, no bo jednak dużo się spędza czasu z aktorami, więc to jest też ważne, żeby mieć dość dobrą oczywiście energię, jeżeli trzeba grać, zwłaszcza na przykład kogoś, z kim ma się sceny miłosne chociażby. To na pewno pomaga, nie przeszkadza. Ale rzeczywiście większość moich scen jest z Alekiem, ale też mam sceny z innymi aktorami i bardzo się cieszę, że mogłam. No Maję to już z Mają grałam już wcześniej, więc zawsze bardzo się cieszę, że z nią się spotkam na planie, ale miałam też okazję, żeby pierwszy raz grać z innymi aktorami, których niezwykle cenię, więc to było dla mnie takie bardzo wyjątkowe. Ja się czułam trochę takim w sensie takim rodzynkiem jakby, dlatego że rodzynkiem w sensie nie, że w żaden sposób odstająca, tylko że jakby jednak trafiłam w grupę najbardziej cenionych, najfajniejszych aktorów polskich, niezwykle szanowanych i miałam takie poczucie, a wcześniej akurat byłam na planie przez ostatnie 3 lata głównie seriali, więc dla mnie to był taki moment, w którym musiałam się naprawdę skupić na pracy i na roli i wejść w to głębiej, a nie, bo jednak seriale telewizyjne kręci się zupełnie inaczej niż filmy, zwłaszcza niż filmy Małgośki i Michała, więc to było dla mnie super wyzwanie. Dziękuję. Maju? Fantastycznie mi się też pracowało z Alekiem. Muszę powiedzieć, że on nie miał łatwo, tak jak powiedziała Małgośka, on też nie mówi po polsku, więc na przykład miałam ogromny szacunek dla tego, jak on zachowywał się w sytuacji, kiedy decydowaliśmy się na jakieś zmiany, na fragmenty improwizowane, albo Małgośka z Michałem pisali coś w nocy, przynosili nam rano i rzeczywiście jego skupienie i oddanie temu było niezwykłe. Na początku cały czas jakby dociekał, oczekiwał wyjaśnień, a w pewnym momencie sam jakby chyba wtedy, kiedy już poczuł, że uchwycił tego bohatera, tak trochę po prostu postawił okej, dobra, no to realizuję to. Bardzo uważam, że jest po prostu niezwykle utalentowany i ma tę bardzo potrzebną w tym zawodzie charyzmę. I mimo, że myśmy nie spędzali poza planem jakiegoś prywatnego czasu, nie chodziliśmy razem na kawę, to w chwili, kiedy zaczynaliśmy razem grać, mieliśmy fantastyczne porozumienie i bardzo się wspieraliśmy. I naprawdę myślę, że on ma niezwykły potencjał i byłoby miło, i fajnie, żeby właśnie grał w takich ambitnych filmach, bo ma to coś, ma taką tajemnicę i ma taką też fajną fizjonomię, takie pomieszanie trochę jakby twarzy dorosłego mężczyzny czy coś dziecinnego, to jest bardzo zawsze dobre dla aktorów, także super i bardzo mówię, mimo że nie mogę powiedzieć, że miałam z nim jakąś relację prywatną, ale pracowało nam się wspaniale i duży szacunek dla niego za to, jak to wszystko zniósł. A czy on coś mówił, że na przykład dla niego film zmienił, że on postrzeganie siebie w branży kinematograficznej, no nie wiem, w Wenecji na przykład byliście razem, nie czytałam z nim wywiadów po zakończeniu zdjęć, więc czy dla niego ten projekt jest jakimś przełomowy, jego zdaniem? Ja myślę, że on miał taki moment, że był zaskoczony tym, jak wygląda ta Wenecja i gdzieś tam chyba nie do końca zdawał sobie sprawę ze skali tego, tak, tego wydarzenia, bo w jego głowie chyba zawsze gdzieś na początku była ta Ameryka i ten rynek amerykański, a tu nagle zobaczył, że jest jakiś rynek europejski, gdzie też przyjeżdżają jakieś amerykańskie filmy, no może niekoniecznie w tym roku, no ale też tam 1 czy 2 były. I że to jednak jest wielkie wydarzenie, tak? I on na przykład, pamiętam, że szedł po ulicy i zaczepiali go ludzie, którzy widzieli film i mu gratulowali i on tak nagle zaczął czuć, że... Patrzę teraz na Agnieszkę i na Mariusza i uśmiecham się do was, ale z lekkim smutkiem również, bo to jest, kurczę, no wasz rok, no to jest nieprawdopodobny rok Lawa Films, 4 filmy w Gdyni.
bo jeszcze Sweat Magnusa von Horna, Niepamięć i Sole w Polonikach, a nie możecie być na tym czerwonym dywanie, którym ja tutaj butem szuram, tylko nie możecie pić szampana i cieszyć się, bo każdy z tych filmów poza Gdynią ma bardzo dobre przyjęcie, czy miał bardzo dobre przyjęcie. Niektóre są na początku drogi, inne jak Sole już powoli tę drogę kończą, ale mówimy teraz o śniegu oczywiście dzisiaj, więc chciałbym zapytać, bo po raz pierwszy pracowaliście z Małgośką, z Michałem i o tę również koprodukcyjną historię właśnie z bardzo ważnym partnerem. Wspomniałam o tym Match Factory. Bardzo, bardzo bym prosił was o wypowiedź. Mi się wydaje, że nie po raz pierwszy pracowaliśmy z Małgosią. Po raz pierwszy pracowaliśmy z Michałem i Małgosią, ale zdarzyło nam się już pracować z Michałem wcześniej, bo tak naprawdę też zostaliśmy zaproszeni do tej współpracy, gdyż z Michałem robiliśmy taki film w koprodukcji pod tytułem Żniwa, który miał swoją premierę w 2018 roku. Ale jakby tak gdzieś trafiliśmy do tego zestawu. Natomiast jeżeli chodzi o relację z Match Factory, no to ta relacja przyniosła Małgosia i Michał, gdyż tak naprawdę ten projekt był rozwijany na początku w Nowhere i to Nowhere, czyli ich firma produkcyjna, miała być producentem tego filmu. I jakby tak się stało, że w momencie, kiedy oni szukali producenta do tej firmy, to odezwali się do nas, a my mieliśmy ochotę na to, żeby zrobić to pod swoimi skrzydłami i mam nadzieję, że i oni, my się z tego równie cieszymy. Natomiast Match Factory było spadkobiercą, który poszedł w ogóle z dorobkiem. Natomiast okazało się, że to są fenomenalni ludzie do współpracy. Naszym głównym w ogóle jakby kontaktem była Viola Fugan i to Match Factory Production jest naszym partnerem produkcyjnym, a za nim idzie również agent sprzedaży, który nazywa się The Match Factory, którego reprezentuje Michael Weber. To takie combo. No i dla nas to była wyjątkowa relacja i bardzo duże wsparcie odczuwaliśmy od nich w trakcie realizacji. Dla nas też dobre to było doświadczenie, bardzo praca z Lawą, muszę podkreślić, i jestem zadowolona z tego, że w ogóle jest taki producent w Polsce, który ma tak niesamowite sukcesy jak Lawa na arenie europejskiej i jednak te wszystkie najważniejsze festiwale, to Lawa jest na tych festiwalach obecna, no to jednak jest dość nietypowa sytuacja, prawda? Niewielu polskich producentów ma takie sukcesy jak Agnieszka i Mariusz. I rzeczywiście ta współpraca nam się dobrze ułożyła. A Michael Weber, no akurat to jest taki kontakt, który my znamy, żeby było zabawnie od 20 lat. I to jest, myśmy zawsze planowali zrobić film razem i po każdym tym niedźwiedziu na Berlinale, żeśmy się no to musimy coś razem zrobić, No i w końcu nam się udało coś razem zrobić. I rzeczywiście film bardzo dobrze się sprzedał, pomimo tego bardzo trudnego okresu pandemicznego. Jesteśmy zaskoczeni, bo film się sprzedał na bardzo dużą część świata i mamy wspaniałych dystrybutorów i w Anglii, i w Stanach Zjednoczonych, ale w wielu innych krajach też, we Włoszech, w Niemczech. I rzeczywiście od tej strony sprzedażowej, pomimo pandemii, film bardzo dobrze poszedł. Trzymamy kciuki, żeby to szło jeszcze głośniej. No przede wszystkim, żeby widzowie w Europie zwłaszcza, bo na świecie różnie bywa, mieli szansę zobaczyć film w kinie. Chciałbym, bo od tego zaczęliśmy, jeszcze wrócić do pewnego takiej odsłony, nazwijmy ją interpretacyjnej. Gdzieś przeczytałem i bardzo by mnie ciekawiło rozwinięcie tej myśli, że to jest wasze takie najbardziej prywatne wyznanie. Jak należy to rozumieć? Rzeczywiście wyczuwa się pewną taką intymność w zaproszeniu do tego świata, że nawet zestawiając wcześniejsze filmy Szumowska, Englert, tutaj mam wrażenie, widz również nie czuje się
zmuszony, czy też zaproszony właśnie do szerszej skali jakiejś diagnozy, również publicystycznej, niepublicystycznej, socjologicznej, bo to się pojawiało w filmach, tylko do jakiegoś życia wewnętrznego, trochę z poetyki snu. I chciałbym, żebyście też rozszerzyli to skojarzenie, które wziąłem z wypowiedzi, nie wiem, czy Michała, czy Małgośki, o tym właśnie prywatnym tonie, który jest w filmie obecny. No, ja myślę, że to chyba jest jakąś cechą takiego kina autorskiego, no bo tak możemy o nim mówić, ponieważ i scenariusze piszemy wspólnie i doprowadzamy to do samego końca, że na pewno to jest jakiś kawałek naszej wrażliwości w ogóle takiej czysto ludzkiej, która oczywiście przyjmuje jakąś formę fabularną, formę filmu, ale pewnie w jakimś dużym stopniu oddaje też stan ducha, w jakim się teraz gdzieś tam pewnie znajdujemy, albo chociaż to, co zwraca naszą uwagę. No i myślę, że w tym sensie tutaj myślałem o jakiejś intymności, którą na pewno jest sam fakt tej projekcji, za którą teraz tęsknimy w sali kinowej, że przez te 2 godziny próbujemy skupić uwagę widza na tym naszym świecie wykreowanym, ale też tej jakiejś właśnie takiej intymności, z której się jednak każdy twórca w jakimś sensie obnaża ze swoim filmem, mimo że on przecież nie opowiada o losach 2 filmowców, tylko znajduje swoje ujście w postaciach, w które mam nadzieję z jakąś wrażliwością i czułością przedstawiamy na ekranie, więc w tym sensie na pewno ten film chyba jest jakiś szczególny w tym i to jest pewnie też ryzyko, bo przecież różne rzeczy działają na różne osoby. To jest pewnie też jakieś ryzyko tego filmu, że on nie kładzie może takiego nacisku dużego na sam plot fabularny, tylko bardziej na ten rodzaj jakiejś takiej atmosfery, jakiejś tęsknoty, pewnie jakiegoś nawet transu, do którego gdzieś tam zapraszamy naszych widzów. Takiego stanu umysłu, takiego właśnie próba nie tylko opowiedzenia historii, na czym często skupiają się filmowcy, że to ma być tylko storytelling, tylko opowiedzenie historii. Jeżeli to jest dobrze opowiedziane i dobrze zagrane i jakoś tam działa na widza, no to już mamy ten produkt doskonały, filmowy, tylko próba jak gdyby podejścia od tego od innej strony. Tak myślę. Do tej strony takiej uczucia, pewnego stanu, właśnie jakichś tęsknot, takich rzeczy, które trudniej jest wypowiedzieć. Więc na pewno dlatego ten film jest intymny, jest prywatny, tak? Mhm. Mamy kolejne pytanie do Małgosi. Bardzo proszę, pani Ewelina. Tak, dziękuję bardzo, bo jeszcze przyszło mi do głowy jedno zagadnienie, niezwiązane co prawda z filmem, ale z festiwalem, podczas którego się spotykamy, bo pamiętam, że w ubiegłym roku widziałam panią Małgorzatę podczas spotkania Gildii Reżyserów Polskich, która domagała się reform święta polskiego kina. Wiem, że jeszcze trudno jest ocenić, czy te reformy się dokonały, ale czy chociaż widzi pani jakieś pierwsze iskierki tych wdrażanych zmian? No tak, widzę na przykład nowego dyrektora artystycznego, Tomka Kolankiewicza, i jestem zadowolona, że mamy nowego dyrektora. Człowieka bardzo mocno zaangażowanego w kino, znającego się na kinie i chociażby to jest dla mnie taką oznaką, że coś się zaczyna zmieniać. Trudno jest przy tej edycji, zresztą o to, żeśmy walczyli, żeby właśnie festiwal miał swojego dyrektora artystycznego i myślę, że trudno jest ocenić przy tak enigmatycznej, pandemicznej edycji te zmiany, ale sądzę, że już w przyszłym roku, liczę na to, będziemy mieli festiwal mocniejszy.
Bardzo dziękuję. Wszyscy na to liczymy i trzymamy kciuki za tegoroczną edycję, która się dzisiaj zaczęła i obyśmy wszyscy byli z niej na tyle zadowoleni, na ile się da. Trzymajmy kciuki za nową ekipę, żeby sobie z tym poradziła jak najlepiej, a my współpracujący ze swojej strony też będziemy się starali dodać wiatru w żagle i żeby Państwo, dziennikarze, też byli zadowoleni, bo przypominam, to jest konferencja prasowa. Natomiast powrócę do pytania wcześniej o tę interpretację i chciałbym odbić je do artystów współpracujących z Wami, Jagny, Mai i Weroniki. To jest bardzo banalne, bardzo trudne i bardzo łatwe pytanie. Zaraz się wytłumaczę, ale... To my może Łukasz pożegnamy, tak jakśmy dobrze. Do Ameryki, do Ameryki, tak. My lecimy do Ameryki, chwilę, ale serce wiadomo gdzie. Zostaje w kraju. Bardzo dziękujemy. Małgorzata Szumowska, Michał Englert, a my jeszcze przez chwilę rozmawiamy. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie. A pytanie do właśnie Jagny, Mai i Weroniki, to trudne i łatwe zarazem, ale jak to sobie powiecie głośno, to potem dopiero się promocja zaczyna, to będziecie miały takiego gotowca. O czym dla Was jest ten film? Właściwie na takie pytanie nie można odpowiedzieć. Ja się nie podejmuję odpowiedzieć. Naprawdę, dlatego że ten film powstawał, przynajmniej dla mnie, powstawał w ogromnych emocjach. To była bardzo taka twórcza praca i współpraca między mną, Małgosią i Michałem, zanim jeszcze w ogóle ktokolwiek do nas dołączył. Także myśmy zatoczyli kilka takich kół i były takie momenty, że mogłabym powiedzieć, o czym jest ten film, natomiast zrobiliśmy go, a po czym ja go sama zobaczyłam pierwszy i jedyny raz tylko w Wenecji, gdzie wiadomo, że oglądając film w takim miejscu, jakim jest Festiwal Wenecji, człowiek ulega jednak niesamowitym emocjom i w ogóle ma się wrażenie, że się fruwa. W związku z czym ja nie jestem pewna, czy ja zobaczyłam to wszystko, co zobaczyłam, to czy w tym filmie jest. Czy to nie są jeszcze moje te wrażenia z realizacji tego filmu. Ja muszę go jeszcze zobaczyć jeszcze raz. Natomiast na takie pytanie nie potrafię odpowiedzieć, bo nie potrafię odpowiedzieć jednym zdaniem. Myślę, że to jest, na pewno dla mnie jest to film poszukujący, tak bym to powiedziała. Poszukujący w sensie sposobów narracji, sposobu języka filmowego, ale również poszukujący, jeśli chodzi o zdarzenia człowieka z naszym światem, naszego człowieka, znaczy tego człowieka, którym jestem ja, Małgosia, Michał, Maja. I nie tylko chodzi o te problemy, które zostały przedstawione w tym filmie, tylko w ogóle jakby o takie zderzenie człowieka wrażliwego z tym, co jest na zewnątrz, ale i ze snami i z przeszłością. Tyle mogę powiedzieć. No i powiedzieć bardzo pięknie. Proszę bardzo. Tak, no bardzo pięknie. Zgadzam się z tym, co powiedziała Jagna. Dla mnie to jest też film i myślę, że dlatego też nie bez powodu mówimy o jego intymności, bo on jest dla mnie niezwykle celnie, trafnie i w taki właśnie czuły sposób pokazuje zagubienie dzisiejszego współczesnego człowieka, bezradność wobec zmian, z którymi musimy się mierzyć, nasze złudne wyobrażenia o tym, co jest w stanie zbudować nasze poczucie bezpieczeństwa, budowanie murów, izolowanie się, podziały w społeczeństwie. Ten film można by analizować bardzo długo, na pewno też nie jestem w stanie takiej syntezy teraz szybciutko zrobić, ale nawet to osiedle jest dla mnie w jakiś sposób symboliczne. Ludzie, którzy oddzielają się od reszty tego pozornie niebezpiecznego świata, tak naprawdę tracą w ogóle komunikację z samymi sobą, z korzeniami, czują się właśnie odizolowani. Tak naprawdę nie chroni to ich ani od ich problemów w relacji z najbliższymi, ani nie chroni ich od tego wszystkiego, z czym dzisiaj się mierzymy, czyli zmiany klimatyczne, lęk o to, jak dalej będzie wyglądało nasze życie. To jest film też w pewnym sensie dla mnie o kryzysie i ogromnej potrzeby
autorytetu, nie wiem, duchowego, kogoś, kto jest naszym przewodnikiem. Żyjemy w czasach wyraźnego kryzysu, znajdowania ukojenia w różnych systemach religijnych. Państwa w Europie, również Polska staje się coraz bardziej świecka, nawet jeśli staramy się udawać, że tak nie jest. I ta właśnie potrzeba tego, nie wiem, przewodnika, kogoś, kto nam pomoże, kto nam wskaże drogę, no w tym filmie jest niezwykle silna i to jest te przerzucenie tych nadziei na tego masażystę, który jednocześnie jest jakimś takim terapeutą. To jest też film o braku komunikacji z własnym ciałem, a więc również z przyrodą, bo to, że on jest masażystą, że nas dotyka, że my mówimy bardzo dużo tutaj też o ciele, to jest w ogóle taki wątek moim zdaniem przewijający się przez filmy Małgośki i Michała. No ja mam to wielkie szczęście pracy z nimi przy filmie Wody Ciało, gdzie tam patrzyliśmy trochę z innej perspektywy na tą cielesność i na to, co niecielesne. Tutaj idziemy dalej. No jest ten śnieg, który jednocześnie i ten tytuł, który mówi o właśnie naszych lękach, o tym, że świat zmienia się bezpowrotnie, ale ten śnieg to jest też dla nas, dla naszego pokolenia jakieś takie sentymentalne, w najlepszym tego słowa znaczeniu, wspomnienie dzieciństwa, to są te śnieżne kule, to jest coś ze snu, to, że właśnie wchodzimy w tę przestrzeń snu, że jesteśmy w przyrodzie, że jesteśmy w lesie, w tym, co blisko ziemi. Nawet te psy, które pojawiają się w tym filmie, są i to właśnie takie przerasowione, też są pewną opowieścią o naszej relacji dzisiaj, nie wiem, z przyrodą, ze zwierzętami. Ten cały wątek, który dotyczy postaci Agaty Kuleszy i wycinania drzew. Niezwykle dla mnie to jest pojemny film i też nie umiałabym powiedzieć, dzięki Bogu, jednym zdaniem, o czym on opowiada, ale to jest niezwykle pojemne i to, co ja najbardziej lubię w tym filmie, myślę, że to jest też taki najbardziej właśnie poetycki ich film i film, który no, w niezwykle czuły sposób opowiada o samotności tych bohaterów. Tak. Pięknie, bardzo dziękuję. Weroniko. Weronika jest z nami? Mikrofon włącz. O. Sorry, nie chciałam wam dawać dźwięków, jak piję kombuczę. W każdym razie dziewczyny już wszystko powiedziały tak naprawdę, co ja też odczuwam i co myślę, że jest najważniejsze, o czym jest ten film, ale jeszcze tak chciałam dodać od siebie, bo tak jak ja czytałam ten scenariusz i zwłaszcza potem jak jeszcze kręciliśmy i do tego dochodziło te wiele dodatkowych warstw, prawda, tych historii, które powstawały jakby na planie, na próbach, przemówieniach i tak dalej, to wydaje mi się, że ten film jest też o wszystkich możliwych naszych lękach obecnych. To znaczy nawet przed brakiem wiary i tak naprawdę gdzieś tam wydaje mi się, że te postaci traktują trochę tę postać właśnie tego tajemniczego masażysty, którego uważają za cudotwórcę. Mają taką nadzieję, że po prostu ta osoba przyjdzie i ich wyzwoli z tych wszystkich lęków i jakby im w tym wszystkim pomoże i ten strach o to wszystko minie. I wydaje mi się, że to jest coś, co jest teraz bardzo silne w naszych czasach. Bo akurat nie wiem, może mówię za siebie, ale z tego, co widzę, co się dzieje na świecie, co się dzieje zarówno tutaj w Ameryce, jak w Polsce i wszędzie, to po prostu żyjemy w lęku. Żyjemy w lęku więc dla mnie to jest taki film, który właśnie porusza te tematy. No i tak jak powiedziała Maja, to jest film tak naprawdę o samotności i wszystkie te postaci moim zdaniem są niezwykle poruszające w tej swojej samotności. Ten film sprawia takie ogromne, bardzo mocne właśnie wrażenie, znaczy takie odczucie tej samotności, że to ja widziałam ten film raz w Wenecji, ale to jest taka moja pierwsza emocja, która przyszła związana, jak po obejrzeniu, po projekcji tego filmu, że poczułam taką właśnie niesamowitą samotność tych bohaterów i wydaje mi się, że to, co mam nadzieję, że się ludziom spodoba i widzą,
to jest to, że właśnie oni, bo wszyscy teraz to już jest w ogóle, ten film jakby trafił, jak to się mówi, ahead of its time, czyli po prostu tak jakby został zrobiony na czas pandemii, bo właściwie w pewnym sensie jest bardzo dużo takich metafor, które są tak jakbyśmy były teraz zamknięte w lockdownie i pandemii, ale to właśnie zamknięcie tych bohaterów jest tak, teraz można się z tym utożsamić i to, że możemy się utożsamić z tym, ale mogliśmy się również utożsamić z tym kręcąc to, czyli zanim była pandemia, to znaczy, że jednak ten film ma taką uniwersalność w sprawianiu poczucia, że ludzie, którzy go oglądają, widzowie, ja teraz mówię jako widz, który oglądał ten film, że nie czują się osamotnieni w tej samotności. I to jest takie dla mnie chyba najważniejsze odczucie, które miałam po obejrzeniu tego filmu. Mówię jak krytyk teraz. Tak, ale powiedziałaś rzecz bardzo ważną, bo przecież kino w końcu jest po to, żeby również po to, żeby przełamywać lęki, przełamywać samotność, być platformą spotkania człowieka z człowiekiem, nawet jeżeli się nie znamy i nigdy się z tym człowiekiem, z tą emocją nie poznamy. I myślę, że to nie tylko może, ale wręcz musi być puenta naszego spotkania, bo już mija ta bardzo, bardzo intensywna godzina, wspaniała. Cieszę się bardzo, że zechcieliście wziąć udział w tej rozmowie. Zapraszamy do oglądania za czas jakiś. Miejmy nadzieję, że będzie to koniec stycznia i ja, dziękując Wam ogromnie za udział w spotkaniu, zapraszam na jutrzejsze konferencje prasowe. To była konferencja prasowa filmu Śniegu jutro nie będzie. Małgorzaty Szumowskiej. Już nigdy. Już nigdy nie będzie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękujemy.